bardziej podobny? I wish I was like the character Patton, who is very courageous and very awesome, but he's better than me. I have a very close relationship with my grandparents, which is partly why grandparents play an important role in this story. My grandfather was an old World War II pilot, so I always saw grandparents as heroes, and I think that comes through in Fablehaven. Chciałbym bardzo być jak Patton, on bardzo, bardzo odważna postać, natomiast myślę, że jest chyba lepszy trochę ode mnie jednak. Dziadkowie odgrywali zawsze bardzo ważną rolę w moim życiu. Mój dziadek był pilotem, walczył podczas II wojny światowej, więc zawsze traktowałem ich jako bohaterów i chyba tak też przedstawiam parę dziadków w książce. Kolejna rzecz, która dla mnie, jak i myślę też dla naszych czytelników jest fascynująca, to postaci satyrów. Skąd ten pomysł na ich fascynację telewizją i to, że później naśladują to, co widzieli w telewizji, na przykład grę w tenisa? One of the things I play with in Fablehaven is these ancient fables interacting with the modern world. I'm gonna lay that. Yeah, let just keep going. You got it. Okay. And with the satyrs have always been up to mischief. They are the well, in English it would be frat boys. They're the playboys or the goofballs of the magical world. They like to drink wine and frolic and goof around. And so I thought they would, if they could have access to television, they would love that. So what we do in the modern world to goof around or to play around, the satyrs are learning that and loving that, and it makes them kind of fun characters. Zabawne dla mnie w moich książkach jest wymyślanie to, w jaki sposób te starożytne istoty wchodziłyby w interakcję z nowoczesną technologią. I właśnie satyry, które zawsze uznawałem za takie psotne istoty i zawsze są tak pokazywane, one właśnie najlepiej to pokazują, że bawią się tą technologią, ale też robią inne takie rzeczy, które my w dzisiejszym świecie robimy, jak chcemy się powygłupiać. Także to jest chyba to. Dobrze, to tyle o satyrach, natomiast kolejną rzeczą, która bardzo mnie ciekawi, to, którą z Pana książek najbardziej lubią Pana dzieci. My oldest daughter, Sadie, is a big reader. She is 12 years old, and her first love of all my books is Fablehaven. That's her favorite. She's read all my books. She likes all my books, but I think the cast of characters in Fablehaven really, she connected to that. Her first love, I think, as a little girl was Bracken the Unicorn. Sadie, moja najstarsza córka, ma teraz 12 lat, bardzo dużo czyta i chyba jej ulubioną książką będzie Basniobór. Przeczytała oczywiście wszystkie moje książki i bardzo je wszystkie lubi. Natomiast myślę, że w Basnioborze najlepiej odpowiada jej zestaw postaci, jaki tam jest. No i pierwszą taką młodzieńczą miłością był też paprot, czyli jednorożec. Myślę, że nie tylko jej. Yeah, no, girls like that unicorn. It's funny. A którą z tych postaci ze wszystkich swoich książek Pan lubi najbardziej? Oh yeah. Oh, that's hard. You can say this. Here's a funny anecdote. Part of the reason I did Bracken the Unicorn was when we were kids, my sister had all these posters of unicorns in her room. And so that just made me think, okay, I guess girls like unicorn. So, I mean, that was where that partly came from. But of my characters, that's so hard. I mean, Seth is one of my favorites. The thing I like about Seth is that he gets into mischief, so readers get upset with him, parents get angry at him, but 10-year-old boys tend to like him and feel like they would want to be like him. And that helps me know I got that character right. Part of why I like Seth is as a character, he makes things happen. He's more daring than I am. And because of that, a lot of the action in the story will come from his bad decisions.
that said, I like all my characters. I only write about people I want to spend time with. And so it's very hard for me to choose a favorite. Taka jeszcze anegdotka o paprocie. Moja siostra, jak była mała, miała pokój wyłożony praktycznie cały, na ścianach było mnóstwo plakatów z jednorożcami, więc tworząc tą postać pomyślałem sobie, no tak, dziewczynki pewnie dziewczynkom się spodobają jednorożce. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, to myślę, że Set mi się chyba najbardziej podoba, przez to, że jest właśnie taki psotny. Czytelnicy, zwłaszcza starsi czytelnicy czy rodzice czytelników nie za bardzo go lubią, bo on często wpada w jakieś tarapaty, przez to, że jest taki właśnie, że gdzieś tam się zawsze wplątuje w jakieś problemy. Natomiast 10-letni chłopcy na przykład już czytają o Secie, bardzo im się podoba to jego zachowanie. Mi się również bardzo to podoba, że on jest taki śmiały, że nawet czasem podejmuje złe decyzje, ale te decyzje sprawiają, że w książce się coś dzieje i są te wszystkie przygody później. Oczywiście ja tak naprawdę lubię wszystkie swoje postacie, które tworzę, o których piszę, jako że chyba nie byłbym w stanie pisać o postaci, której nie lubię. W oparciu o Pana powieści powstały między innymi gry, które można znaleźć chociażby na Pana stronie internetowej. Co Pan sądzi o tego typu rozrywce i przede wszystkim, czy sam Pan gra w tego rodzaju gry? Yes, I do play games. I've played every Zelda game ever made by Nintendo. I love adventure games, and I've played a pretty wide variety of computer games and stuff. Spirit Animals was a project put together by Scholastic, where they wanted 7 different authors to write 7 different books, and I was chosen to be the architect of that project. So I built the world for Spirit Animals, and I wrote book 1 and wrote the outline for all 7 books. And part of that was they wanted to make an online game. I love to try to get reluctant readers interested in reading, and I thought Scholastic's tactic of trying to use an online game to get some kids interested in the series was at least a clever idea. Tak, bardzo lubię gry. Grałem chyba w każdą grę z cyklu Zelda na Nintendo. Lubię ogólnie gry przygodowe przede wszystkim. I tak, jeśli chodzi o projekt Zwierzoduchy i grę na nim opartą, cała akcja została wymyślona przez firmę Scholastics, gdzie plan zakładał, że będzie 7 autorów, którzy napisze 7 książek, a ja zostałem wybrany na takiego jakby projektanta całego tego świata, więc to ja napisałem pierwszą książkę i też wymyśliłem zarys tego, co się będzie działo dalej i też na podstawie tego wiem, że powstała właśnie gra internetowa. Natomiast ja bardzo lubię przekonywać ludzi, którzy nie do końca czytają albo wahają się, czy sięgnąć po książkę, czy nie. Lubię ich przekonywać do tego, żeby jednak zaczęli czytać. Bardzo zawsze jak słyszę takie historie, to bardzo mi się to podoba. I myślę, że firma Scholastics właśnie przez grę komputerową w bardzo dobry sposób próbuje przekonać młodych ludzi do czytania. A co z tymi wszystkimi gadżetami, które się pojawiają w Pana twórczości? Mieliśmy chociażby dyski, miecze skakania, chroniące kokony, czy również różne ciekawe zwierzęta, jak chociażby drumanty, tak? Skąd pomysł na takie zwariowane gadżety i takie zwierzęta? I love fantasy, and I love that in fantasy I can show people things they've never seen before. I think that's one of the best things that fantasy does. Sometimes the fantasy I read shows me dwarves like Tolkien made dwarves, or elves like Tolkien made elves, and I use some familiar elements in my fantasy, but probably my favorite thing is creating new things, which includes magical weapons or gadgets or creatures, and really it's the consequence of a lot of daydreaming and trying to see things and go places that I've never seen done before, but that are also cool, or that are also interesting. And really, my secret to that is just a lot of thinking, a lot of pacing and hiking and just daydreaming, thinking a lot. I have all sorts of ideas that are useless. Every now and then I find good ones.
uwielbiam gatunek fantasy ogólnie jako taki, uwielbiam pokazywać czytelnikom coś, czego wcześniej nie widzieli, z czym się wcześniej nie kontaktowali. I oczywiście wykorzystuję też takie rzeczy jak elfy czy krasnoludy stworzone przez Tolkiena, czy rozpopularyzowane przez Tolkiena, natomiast moim ulubionym chyba elementem w tworzeniu moich książek, w pisaniu, jest właśnie wymyślenie nowych rzeczy, nowych broni, nowych gadżetów, czy nowych stworzeń. A to wszystko przez to, że bardzo lubię marzyć na jawie i bardzo lubię udawać się w myślach w takie miejsca, czy tworzyć takie rzeczy, które właśnie, których jeszcze wcześniej nikt nie widział, a potem się nimi dzielić. Bardzo, bardzo dużo właśnie tutaj mojego myślenia, mojej pracy wewnątrz mojej głowy, dużo chodzenia, dużo takiego marzenia na jawie tutaj jest z tym związane. No właśnie, mówimy o tych magicznych przedmiotach, teraz polscy czytelnicy mają okazję cieszyć się przewodnikiem po Basnioborze, gdzie te przedmioty jakoś są opisane, ale tak szczerze, jeżeli to by było możliwe, który z tych przedmiotów chciałby Pan mieć na co dzień? Well, from Fablehaven, I'd have to do the Sands of Sanctity, or the Sands, I don't know what it's called in Polish, but Sands of Sanctity, which can heal anything. They can heal anything, and that would just be so nice and useful. For Five Kingdoms, I would really like a jumping sword, because that sword, you point it, you yell away, and you can jump these enormous jumps. And I mean, I'm kind of clumsy. I'd probably get myself killed, but it would be really fun. A good way to die. Z Basnioboru myślę, że Piaski Świętości przez ich leczące właściwości, natomiast z Pięciu Królestw wybrałbym chyba miecz do skakania, jako że sama ta idea mi się podoba. Prawdopodobnie mi się zabił stosując go, ale byłby to na pewno ciekawy sposób na śmierć. No, dalej ciągnąc ten wątek, a co odnośnie zwierząt? Które z tych magicznych stworzeń chciałby Pan mieć u siebie w domu albo na ogrodzie? I mean, I would love, okay, so outside in my yard, I would love to have Hugo, the golem, very strong, very useful. He would help me with all my yard work. And then inside the house, I would want a bunch of brownies. What's fun about the brownies is you can leave articles laying around the house and they will combine them in interesting ways. If you leave out ingredients, they will bake cookies or they will turn it into bread. And to me, that would be really fun. I would leave out ingredients all the time. It would be my main hobby. Więc jakbym miał wybrać do ogrodu kogoś, to myślę, że Hugo Golem pomagałby mi z pracami w ogrodzie. Natomiast jeśli chodzi o wewnątrz domu, to te małe istotki, którym zostawiamy rzeczy, na przykład jak zostawimy im składniki, to one nam opieką ciasto z tego. To Państwo mi na pewno pomogą z nazwą. To właśnie je. Dobrze, ale wszystkie te stworzenia, czy też przedmioty, które Pan opisuje, one oczywiście są ze świata fantasy, o czym Pan wspominał, ale z reguły one obrazują też jedną wadę ludzką na przykład. Albo są chciwe, albo są niesłowne. Skąd zaczerpnął Pan taki pomysł, żeby w taki sposób obrazować ludzkie wady? So, one of the best things about fantasy is we can use imaginary characters or imaginary creatures to talk about real things, to talk about real issues, to talk about the human experience even through these imaginary things. Part of my job as an author is to take familiar characters and familiar creatures and see them in a new way, to reimagine them in a new way. And absolutely, you notice that in Fablehaven, I pictured a lot of the magical creatures as having human flaws, right? The fairies are vain, the trolls are greedy, the centaurs are prideful. And I thought that was a fun way to explore some real issues using fantasy creatures.
Myślę, że jedną z najlepszych rzeczy w fantazji jest to, że możemy, wykorzystując te wymyślone rzeczy, wymyślone elementy, pokazywać prawdziwe rzeczy z prawdziwego świata, czy to problemy, czy nasze doświadczenia, które mamy. I myślę, że moim zdaniem jako autora jest pokazywać te rzeczy, które znamy, po czym robić z nich coś nowego, zmieniać je w jakiś sposób, wymyślać je na nowo. I tak jak na pewno wszyscy Państwo wiedzą, w Basnioborze tak to właśnie jest, że te wszystkie stworzenia magiczne mają jakieś stereotypowe wady, na przykład trolle są chciwe, albo centaury są dumne aż do przesady. Pomówmy jeszcze chwilę o inspiracjach. W wielu wywiadach wspominał Pan o sympatii do Tolkiena, do J.K. Rowling, czy do świata Narni. Czy jakaś książka tych autorów wywarła na Panu szczególne wrażenie i była ważna, kiedy był Pan dzieckiem? Okay, so there are 3 books or series that most influenced me. The first one was The Lion, the Witch, and the Wardrobe, and the Narnia books when I was a child. That was the book that showed me that reading could be fun. I really responded to the big imagination of that story. And then Lord of the Rings showed me how deeply imagined a fantasy world could be, how real you could make it feel. And then Harry Potter showed me you could have a young main character but make the story really smart and really twisty so an adult could like it too. And that helped define the kind of book I wanted to write. Przede wszystkim Lew, Czarownica i Stara Szafa, czyli Kroniki Narni i wszystkie pozostałe książki z tego cyklu, które pokazały mi, że czytanie może być w ogóle fajne. Po drugie, Władca Pierścieni Tolkiena, które pokazało mi i nauczyło mnie, jak głęboki może być świat i jak rzeczywisty może być świat stworzony, świat fantasy. I po trzecie, Harry Potter, który pokazał mi, że można stworzyć tak ciekawą postać i w tak ciekawy sposób ją pokazać, żeby zarówno młodzież, jak i dorośli polubili taką postać. I nim oddamy głos naszym czytelnikom i Pana fanom, takie pytanie, które tak naprawdę od samego początku zapoznania ze światem Basnioboru chodzi mi po głowie. Z którą postacią z największą chęcią udałby się Pan do Basnioboru, jeśli zaszłaby taka konieczność? Well, it would be a lot of fun to spend time with Raxtus the dragon, partly because he's a dragon and I've always liked dragons, and partly because he's this dragon who doesn't like himself because he's all sparkly and glittery like a fairy, and he wants to be tough and cool like the rest of the dragons. And to me that's just inherently funny, and it makes me want to give that dragon a big hug and be his friend. Myślę, że smoka. Ruxtus? Jako, że zawsze lubiłem smoki, to przede wszystkim. Po drugie, to jest taka ciekawa postać, która sama się nie lubi przez to, że jest taka błyszcząca i świecąca jak wróżki, a chciałby być taki twardzielem jak inne smoki. I to jest taka cecha, która z jednej strony wydaje mi się bardzo zabawna, a z drugiej strony sprawia, że chciałbym go przytulić i zostać jego przyjacielem. Dobrze, to był ten czas na moje pytania odnośnie Pana pracy, a teraz przekażemy głos naszej publiczności. Po polsku oczywiście można pytać.